Dlaczego królewiec nie jest polski? I czy do nas wróci? Jeszcze do niedawna Kaliningrad, dziś ponownie Królewiec. Ta decyzja zapadła 9 maja 2023 roku. Stało się tak, ponieważ Polska Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych zaleca używanie wyłącznie polskiej nazwy Królewiec, a nie rosyjskiej wersji Kaliningrad. Uchwała dotyczy także obwodu królewieckiego, a nie kaliningradzkiego. Uzasadnienie tej decyzji jest takie, jakie teraz wam zacytuję. Rosyjska nazwa tego miasta jest sztucznym chrztem niezwiązanym ani z miastem, ani z jego regionem. Co więcej, Kaliningrad nazywany jest imieniem Michaiła Kalinina, zbrodniarza współodpowiedzialnego m.in. za wydanie decyzji o masowym wymordowaniu Polaków, co tym bardziej uzasadnia polską decyzję. Zaleca się także zmianę nazw administracyjnych ulic oraz znaków drogowych. Przyszłość Królewca, a jeszcze do niedawna Kaliningradu, tak naprawdę stoi pod znakiem zapytania, ponieważ jego mieszkańcy są bardziej zżyci z Europą aniżeli z Rosją. I to wcale nie jest pewne, czy jakiegoś dnia ten region całkowicie nie zmieni swojej przynależności. Historycznie ten region był niezwykle burzliwy, ale paradoksalnie to on ma więcej wspólnego z Polską aniżeli z Rosją. W 1466 roku na mocy pokoju toruńskiego Królewiec wraz z pozostałymi ziemiami zakonu krzyżackiego na zachód od Wisły przeszedł pod panowanie Polski. Jednakże w 1657 roku w wyniku traktatu wersalsko-bydgoskiego Królewiec został przekazany Królestwu Prus, będącemu wówczas w unii personalnej z Polską. Później niestety na stale przepadł na rzecz Prusaków i Niemiec. Przypieczętowały to rozbiory Rzeczpospolitej. Anonimowe, internetowe głosowanie pod tytułem Narodowe Referendum Internetowe w sprawie samostanowienia Republik Federacji Rosyjskiej, w którym udział wzięło ponad 5 milionów Rosjan, a najwięcej przystąpiło ich z Kaliningradu, wykazało, że aż 72,1% osób z tego regionu chciałaby oderwania od Rosji. Oczywiście te dane też nie są w pełni realne, ponieważ zapewne w większości to młodzi ludzie z dostępem do internetu, ale szacunkowo można przypuszczać, że ponad 50% mieszkańców rosyjskiego Kaliningradu to osoby, którym bliżej jest do idei królewca zbliżonego w kierunku Europy. Переписывание итогов Второй мировой войны. Вот и все. Польша же уже до сих пор хочет забрать себе Калининградскую область. На сегодняшний день нужно договариваться, а договариваться украинцы не хотят. Вот и все. Вы сами видели, чем переговоры закончились. Ничем. Наши отвели войска, тут же произошло, что в Буче сделали акцию против России. Wśród starszych mieszkańców wciąż istnieje przeświadczenie, że Polska chce Królewiec odebrać dla siebie. Znowuż młodsi wolą Gdańsk i Warszawę niż Petersburg i Moskwę, na które dostają środki w ramach wycieczek szkolnych. Dlatego w tym materiale postanowiliśmy przyjrzeć się społeczeństwu Królewca. Czy bliżej im do Europy, czy może do Rosji? Dlaczego ten region jest rosyjski, a nie polski czy niemiecki? Czy były plany jego zwrotu przez ZSRR oraz jaka potencjalnie przyszłość może go czekać? To wszystko już za chwilę. Zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Słuchajcie, zdecydowaliśmy się chwilowo zawiesić sprzedaż na naszym sklepie, ponieważ nie spodziewaliśmy się aż tak dużej liczby zamówień, jaka do nas spłynęła w majówkę. Więc jeśli czekacie na nasze stare mapki, planszówkę, ramki, globusy oraz cokolwiek innego, to musicie chwilę uzbroić się w cierpliwość, ponieważ chcemy, żeby wszyscy byli zadowoleni. Jak tylko sklep wróci, to od razu Was o tym poinformuję. A sami możecie też co jakiś czas sprawdzać, jeśli Was to interesuje. Co do Mablorda, to tak jak mówiłem, czeka na Was tutaj niespodzianka, ale więcej szczegółów już niedługo, bo w te wakacje zdecydowanie po naszej stronie będzie się działo dużo. Tak naprawdę więcej chyba niż dotychczas. Dlatego dzięki za Wasze wsparcie i za to, że jesteście. Pamiętajcie też o tym, aby wejść na naszego Discorda, ponieważ tam jest nas już prawie 16 000, a warto być w kontakcie. To tyle. Czas na materiał. Нам некуда уезжать, некуда уходить. Это наше, скажем так, это наше. Хоть это был Кёнигсберг, но мы все любим Калининград. Все будет хорошо. Надо верить. Królewiec pod wpływami Polski był dokładnie 191 lat. Jednak władzę w mieście sprawowali podlegli Polsce krzyżacy. Miasto przez większość swojego istnienia znajdowało się jednak pod wpływami prusko-germańskimi. Łącznie według różnych źródeł to nawet 700 lat. Ten stan rzeczy trwał do 1945 roku, kiedy region ten trafił w ręce Związku Radzieckiego i został przemianowany na Kaliningrad. Zatem podsumowując liczbę lat wpływów poszczególnych nacji, można przyjąć, że Niemcy posiadali miasto przez około 244 lata, Polska 191 lat, natomiast Rosja na ten moment tylko 78 lat.
Dlaczego zatem obwód królewiecki trafił w ogóle w ręce Związku Radzieckiego? Oczywiście w głównej mierze wynikało to z powojennych zmian granic i mapy, która miała na celu zredukowanie późniejszych szans na wybuch kolejnego dużego konfliktu zbrojnego. Dlatego Niemców z Królewca przesiedlono na zachód do nowo powstałego państwa niemieckiego. Wówczas na konferencji poczdamskiej w 1945 roku zwycięskie mocarstwa, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i ZSRR podjęły decyzję, że wschodnie Niemcy trafią pod jurysdykcję Związku Radzieckiego, przy czym sam Królewiec razem z pobliskimi terenami miał trafić do Związku Radzieckiego. Nikt nie był tylko do końca przekonany, jak powinny wyglądać nowe granice z uwagi na sąsiednią Polskę, która jeszcze do niedawna wyzwalała Królewiec. Polacy przebywający w regionie Królewca, przywiezieni tu przez Niemców w charakterze robotników przymusowych, sądząc, że Królewiec będzie należał do Polski, utworzyli w kwietniu 1945 roku Radę Miejską i zorganizowali Polską Straż Obywatelską. Polska administracja od marca 1945 roku zaczęła obsadzać powiaty wchodzące w skład Okręgu Mazurskiego, w skład którego weszły powiaty gierdowski, darkieński, świętomiejski, a także północne części powiatów iławieckiego, bartoszyckiego i gołdapskiego. Do Królewca napływali Polacy, a proponowane wcześniej przez Stalina linie podziału Królewca wyglądały tak jak teraz widzicie. W najlepszym wariancie nasze granice byłyby prawie 30 km dalej na północ. Jednak wskutek braku aprobaty zachodnich mocarstw z uwagi na zbyt duże umocnienie Polski, kwestia Królewca nie została uregulowana, więc Stalin sam wyznaczył granicę ponoć pod wpływem alkoholu. Ale wiecie, to tylko taka bajeczka. Niemniej dosłownie stawiając linię na ślepo na tyle prosto, jak było to tylko możliwe, nie biorąc pod uwagę podziału na rzece Pregoli, tak jak przebiegały lokalne granice administracyjne, ani do tego szlaków komunikacyjnych, ani kwestii demograficznych. W ten sposób powstał sowiecki Kaliningrad, a marzenia o polskim królewcu przepadły. Była to o tyle zła wiadomość, że odcinała możliwość rozwoju Elbląga, który pozostawał portem zablokowanym przez Mierzeję Wiślaną, która jak wiecie została niedawno przekopana, żeby wyeliminować problem rosyjski. Niemcy roszczeń względem królewca nie porzucali do 1990 roku, kiedy to ostatecznie po rozpadzie Związku Radzieckiego i następnie zjednoczeniu Niemiec, Berlin zdecydował się na uznanie przynależności tego regionu do Rosji. Jednak wielu Niemców z tym faktem do dziś się nie pogodziło. Przyjrzyjmy się teraz społeczeństwu Kaliningradu. Według spisu ludności przeprowadzonego przez władze rosyjskie w 2010 roku w Kaliningradzie zamieszkuje około 940 tysięcy ludzi. Zdecydowaną większość stanowią Rosjanie, dokładnie 82,9%. Natomiast mniejszości narodowe to m.in. Białorusini 4,3%, Ukraińcy niecałe 2%, Tatarzy nieco ponad 1% i Litwini 0,5%. Polaków ma być 4,5 tysiąca. Natomiast Niemców jeszcze do 1990 roku mogło być nawet 30 tysięcy. Jednak większość zdecydowała się wówczas na emigrację do swojego kraju. Dziś ma być ich mniej więcej tyle co Polaków. Aczkolwiek warto podkreślić, że to oficjalne dane. Ale jak faktycznie jest, to ciężko powiedzieć. Rosjanie często zakłamują wyniki, przez co bezpiecznie można przyjąć, że liczby te pomnożone razy 2 też niewiele rozmijałyby się z prawdą. Zdecydowanie więcej może być tam Białorusinów i Ukraińców, którzy mieli polskie korzenie, ale ich rodziny zostały przeniesione do Kaliningradu wskutek migracji powojennej. Sami mieszkańcy względem Polaków poza starszym pokoleniem są dość pozytywnie nastawieni, nawet pomimo wojny. Tak naprawdę prawie nie ma rodowitych mieszkańców Królewca, którzy mają tam dziadków i całe swoje rodziny. Tylko około 50% tych ludzi to osoby, które są tam pierwszym lub drugim pokoleniem, który zamieszkuje obwód królewiecki. Хорошие, нам жалко, что граница закрыта, что мы не можем ездить друг к другу в гости. Все равно все это печально. Да, Печально, ну как бы мы с пониманием относимся к этой ситуации, но все равно хочется мира. мы переехали в Калининград для того, чтобы иметь возможность посмотреть Европу. Мы жили раньше на Дальнем Востоке, и там всю Азию мы объездили, посмотрели. Поэтому, да, мы любим путешествовать. За всю ситуацию просто тревожно. Ну вы понимаете, как бы все с этой тревогой живут, все хотят, чтобы все это разрешилось быстрее. Страна большая, великая, Россия. Oni sami często identyfikują się jako Europa, nie jako Rosja, przez co przez Rosjan żyjących na wschód od granicy obwodu często traktowani są jako snubowie i pseudoeuropejczycy.
To jest dość ciekawy spór wewnątrznarodowy, który tym bardziej po czasie może przybrać na sile i stanowić pewną podstawę do niepodległości. Pewne jest natomiast to, że zmiana przez Polskę nazewnictwa z Kaliningradu na Królewiec na Kremlu nie jest czymś, co podoba się władzy. Upust temu dał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który stwierdził, i teraz cytat, to nie jest już rusofobia, to proces graniczący z szaleństwem, to co dzieje się w Polsce. Na pewno nie powinniśmy liczyć na to, że Królewiec wróci do Polski, a już z pewnością nie w najbliższej przyszłości. Niemniej faktem jest to, że samo to miejsce jest skrajnie różne od pozostałej części Rosji. Меня оскорбляют эти люди. Они унижают достоинство моего города. Они унижают достоинство человека, который патриотизм. То есть они не про патриотизм, они не про любовь к родине, они не про любовь к земле. Это оскорбительно. Wciąż można tam znaleźć zabudowę niemiecką, a nawet pewne ślady polskiej historii, chociaż tych jest znacznie więcej na korzyść Niemców z uwagi na niedawną przynależność do tego kraju. Powoduje to, że mieszkańcy Królewca są, tak jak wam mówiłem wcześniej, bardziej proeuropejscy, a nawet władza ma być tutaj inna niż w innych częściach tego kraju. Gubernatorem obwodu jest Anton Alichanow, czyli człowiek znacznie młodszy niż jego odpowiednicy w kontynentalnej Rosji. On sam kreował się dotychczas na człowieka prozachodniego, jeżdżącego rowerem do pracy. Oczywiście, kiedy przyszła wojna, wyszło szydło z worka, a on otwarcie popiera działania Putina. Natomiast zamknięte przez Europejczyków i Koreańczyków fabryki BMW i Kia zastąpiono chińskimi markami, a sam Królewiec w wyniku sankcji zdaje się, że nie ucierpiał na wojnie aż tak bardzo, poza tym, że zatrzymany został mały ruch graniczny, a Rosjanie odcięci zostali od Polski i Litwy. Oba te kraje mieszkańcy rosyjskiego Kaliningradu dotychczas dość lubili. Śmieszną sprawą było też złapanie przez rosyjskie służby przemytnika polskiej kiełbasy, który 11 stycznia został zatrzymany. Królewieczanie dość głośno tą sprawę komentowali na Telegramie, wyzywając służby od łajdaków i twierdząc, że kiełbasa krakowska jest lepsza od tej, jaką oferują lokalne sklepy. Jak więc widać, spór światopoglądowy w przypadku Królewca jest momentami nawet zabawny. Swoją drogą, nie myślcie, że w czasie wojny do Królewca nie da się wjechać. Paradoksalnie, przekroczenie tej granicy jest dość proste, co opisał na Onet Podróże jeden z Polaków, którzy się tam wybrali. Swoją drogą to bardzo ciekawy artykuł, więc wam polecam. Nawet Ukraińcy bez problemu mogą do Rosji przejechać, tylko muszą zostać najpierw przesłuchani. Chociaż z reguły nie są im robione większe problemy. Жизнь здесь кипела, людей было много, мы приграничный город, у нас был поток 24 часа в сутки поляки, они ездили к нам, мы ездили к ним, было все прекрасно, все были радостны, все было хорошо, теперь будет тихо. Kaliningrad, mimo że rosyjski, to zdaje się, że jednak Europy trochę zaznał, przez co jest bardziej otwarty, a wszelkie zakazy i nakazy płynące z Moskwy wcale nie są tak pozytywnie odbierane przez większość społeczeństwa. Chociaż nie można też pomijać sytuacji takich jak ta, w której to pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn przekazał, że Rosjanie z FSB wypytują Polaków o ich korelacje z wojskiem oraz każą im wypełniać ankiety odnośnie Władimira Putina. Rosja odpowiada, Rosja szuka nowych możliwości działań przeciwko Polsce i widzimy to dokładnie na naszej granicy z obwodem kaliningradzkim. Tam coraz częściej dochodzi do prób przesłuchiwania Polaków, którzy wjeżdżają do Rosji. Tam Polacy są wzywani przez agresywnych funkcjonariuszy FSB rosyjskiego, którzy prowadzą ofensywne indagacje, prowadzą przesłuchania, również zbierają informacje o tym, co ci Polacy robią w obwodzie kaliningradzkim i jakie realizują zadania. A mowa o ludziach, którzy muszą utrzymywać relacje w obwodzie kaliningradzkim głównie ze względów zawodowych. Zatem póki władza na Kremlu jest taka jaka jest, ciężko wyobrażać sobie, żeby Królewiec mógł w ogóle myśleć o jakiejkolwiek formie niepodległości. Tym bardziej, że obecnie Rosjanie chcieliby tam ściągać głowice atomowe i tylko dozbrajać swój przysłowiowy niezatapialny okręt. A póki jest tam armia i FSB, które za Kremlem murem stoi, ciężko liczyć na zmiany. Po upadku Związku Radzieckiego Gorbaczow ponoć zaproponował Niemcom za opłatą oddanie Kaliningradu. Podobne propozycje miały być składane Polakom, a także z fińską Karelią czy Wyspami Kurylskimi nieopodal Japonii. Ale czy faktycznie tak było, to już ciężko powiedzieć, ale są na to pewne dowody.
Pewne jest to, że z czasem wcale nie wykluczone jest to, żeby ten region stał się niepodległy. Natomiast w powrót do Polski czy Niemiec szczerze wątpię, ponieważ są to ludzie o innych poglądach i bardziej utożsamiają się z tym regionem, traktując go czasem prawie jak niezależny twór w ramach Rosji. Zarówno na Łotwie, jak i w Estonii żyje aż 25% Rosjan. Wiele z nich po dziś dzień uważa, że Rosja robi słusznie. Mimo tego wiele z nich chce się czuć Europejczykami i swoje korzenie z czasem pozostawiają za sobą. Z Królewcem mogłoby być podobnie, ale czy tak będzie, to już zależy od zmian u władzy w Rosji i od tego, co będzie się działo w nadchodzących latach. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.